Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnej części remontu przedpokoju. Dzisiaj zajmę się podłogą, a mianowicie układaniem paneli na podłodze. W głowie mam plan, by zacząć pracę dosyć niestandardowo. Jeśli jesteście ciekawi, czy mój plan się ziści, oglądajcie do końca. Ponieważ poziom w przedpokoju podłogi będzie wyższy niż tutaj w pokoju, będę musiał tutaj od strony przedpokoju podciąć ościeżnicę. Czyli tutaj, jak mam tą zaznaczzoną kreskę ołówkiem, ten kawałek ościeżnicy muszę wyciąć, żeby przy układaniu mógł wsadzić ten panel pod ościeżnicę. Ten poziom wyznaczę w ten sposób, że użyję panel podkładowy, jaki będę używał, wsadzam pod ościeżnicę tą. Następnie panel podłogowy, który też będę układał, przykładam do tej ościeżnicy i multitoolem, przykładając do tego panela, odetnę ten nadmiar, ten ościeżnicy, ten kawałek, który będzie mi przeszkadzał. I to samo wykonam z drugiej strony. O panelach i o podkładzie powiem troszeczkę później. Na razie odetnę ten kawałek ościeżnicy. Tu już mam odcięte. Nożykiem troszeczkę tutaj wyrównam i tą stronę mam załatwioną. Teraz za pomocą szpachelki wszystkie jakieś nierówności na podłodze wszystko zdzieram. Jakieś bobki po farbie, jak tutaj, wszystko zdzieram i całość podłogi dokładnie odkurzam, by nie było żadnych kamyczków, żadnego brudu. Teraz czas rozmieścić panele. We wcześniejszym filmie, na początku remontu, jak robiłem, mówiłem, że panele będę kładł raczej w ten sposób. Postanowiłem, że panele będę kładł w ten sposób. Tak samo jak są ułożone tutaj w pokoju. Tutaj w pokoju, jak i tutaj na przedpokoju jest ten sam panel tej samej firmy. Ten sam rodzaj, dlatego postanowiłem je ułożyć, podciągnąć je bardziej tutaj do przedpokoju. Puściłem laser po fudze, żeby zobaczyć, jak tutaj wyjdzie ten panel, bo chciałbym je zrobić, bo tutaj będzie lekki uskok poziomów. Chciałbym je zacząć układać, te panele, od środka, czyli tutaj od jakby wejścia, by te fugi mi się zgrywały, były idealnie. Powinienem je gdzieś tam układać od ściany, zacząć z tamtej strony, czy też z tamtej, ale boję się tego, że jak zacznę od wejścia na przykład układać, to mi te fugi mogą się nie zgrać. Dlatego postanowiłem zacząć układać po prostu od środka i posuwać je na boki. Ale najpierw jeszcze, już to zrobiłem, położyłem sobie wzdłuż lasera panel podłogowy i zmierzyłem szerokość panela, to jest tam 17,2 mm i zmierzyłem sobie ołówkiem, oznaczałem po kolei każdy panel, jak będzie układany, jak mi tutaj wyjdzie na zakończeniu. Tutaj akurat, bo nie powinniśmy zakończyć jakąś taką cienką odcinką, powinno być tak mniej więcej około 5 cm tego panela. I tutaj jest ok. Tutaj mam 13, no prawie 14 cm. Także rozmieściłem sobie tak jakby na sucho, jak idą panele w tą stronę również
gdzieś z 13 też centymetrów, także tutaj jest również dobrze. No mam nadzieję, że to ułożenie od środka, te boki jakoś pozakańczam prawidłowo. Podkład jaki tutaj użyję, to jest taki podkład 3 w 1. Dlaczego taki podkład stosuję? Ponieważ w tej oto paczce mam już wszystko. Paroizolację, podkład, jak i też łączenia. Oj, w takiej, już mam rozpakowane w takiej harmonijce, jakby rozkłada się. Tutaj jest warstwa kleju, a tutaj jest taki nadmiar, gdzie na łączeniu sklejamy to. Nie potrzebujemy już nawet taśmy paroizolacyjnej na łączenia. No chyba że gdzieś docinamy, no to wtedy używamy tej właśnie taśmy, albo też na rogach. Do podkładu też z tyłu jest pokazane instrukcja taka rysunkowa, jak należy to zrobić, ułożyć ten podkład, by było prawidłowo. Ten podkład jest grubości 5 mm, po to by też odizolować podłoże. A panele jakie wybrałem, tutaj też jest dołączona do opakowania taka instrukcja, na to zwrócić uwagę. Także nawet jak nie macie doświadczenia, to tutaj są podstawowe te zasady. Wszystko jest tutaj rysunkowo opisane. Panele to są grubości 10 mm, czyli 1 cm. Klasa ścieralności AC6, czyli bardzo wysoka. Wymiar to jest 128 cm długa, a szeroka 17,2 cm. Ona jest tutaj montowana na system taki Click Color Dąb Grenada firmy Weninger. Także przystępuję do pracy. Wszystkie te materiały, jakie użyję, będziecie mieli podlinkowane w opisie pod filmem, także jakby byście chcieli w przyszłości, to możecie tam znaleźć informacje o tych materiałach. Także zabieram się za rozłożenie podkładu i działamy. Podkład już mam rozłożony. Tak jak mówiłem wcześniej, będę to robił etapowo, czyli rozkładam podkład, jedną warstwę podkładu, kładę panele i następnie tutaj rozkładam podkład i dalej kładę panele. Także jeśli będziecie postępować zgodnie z instrukcją, jaką dostaniecie z panelami, nic nie powinno się złego wydarzyć. Pamiętajcie, przed kładzeniem paneli, chyba ten, najlepiej jakbyście każdy panel sprawdzali, czy nie ma jakichś uszkodzeń. Nie wiem, czy to będzie widać, ale w paczce właśnie znalazłem, że tu jest taka jakby rysa w gniecenie. Lepiej, żebyście wcześniej sprawdzali, niż później musieli jakoś to wyciągać ten panel, bo już będzie problem. Ja zaczynam od środka, czyli tutaj od tego miejsca, by złapać te fugi. Mam już laser włączony, żeby to prostopadle ten panel ustawić. Ja to robię w ten sposób. Obciąłem tylko tutaj ten frez, żeby był równy. Nie robimy nic na wcisk. Zawsze zostawiamy parę milimetrów luzu. Tak samo tutaj. Tutaj musi być przerwa centymetrowa, przerwa 10 mm. Tak samo wszędzie od
od ścian musi być minimum 8-10 mm przerwy, dylatacji takiej, żeby panel mógł sobie pracować. Także ja to robię w ten sposób, że kładę sobie panel, później sobie ustawię do lasera. Mam tutaj dalmierz i muszę tutaj zrobić docinkę. Tutaj mam klik, system ten klik. Biorę sobie dalmierz, sprawdzam ile jest odległości od tego miejsca do ściany. 33,7 cm. Odejmuję centymetr, mam 32,7, muszę dociąć. Czyli zaznaczam sobie 32,7, ołówkiem 32,7. Biorę sobie kątownik. I w ten sposób mam zaznaczone, że ten panel muszę dociąć i umieścić w tamto miejsce. Ja już sobie wcześniej przygotowałem i dociąłem parę paneli, żeby Wam pokazać. Tu już mam docięty pierwszy panel, mogę wsunąć w ten sposób i tu zostawiam też dylatację. Ten docięty panel, resztę tego panela biorę i zaczynam od początku. Pamiętajcie, żeby minimalny panel, jaki możemy wykorzystać, to jest 30 cm. Ten ma 32 i trochę, więc może on być. Wkładamy, tu jest jakby łączenie pióro w pust. Wkładamy tu równo. I jest panel zamontowany. Później jeszcze ja to będę ustawiał do lasera. Znowu biorę dalmierz. Jak nie macie, to możecie oczywiście metrówką zmierzyć, ale dalmierzem szybciej. Jest 64,9. Odejmując centymetr, czyli 63,9 zaznaczam i obcinam. Panele docinam szlifierką kątową. Założoną mam tarczę Boscha z węglikiem spiekanym. Już troszeczkę się nacięła, jest stępiona, ale jeszcze daje radę. I wychodzi mi coś takiego. I w tym miejscu montujemy to w ten sposób, że najpierw wkładamy w tą stronę, a później jak coś nam nie będzie chciało dochodzić, coś będzie klawiszować, zawsze mam taki dobijak. Tu akurat weszło dobrze, ale wykorzystuję go, w każdym markecie jest dostępny. Taki dobijak i młotkiem go dobijam i wskakuje. Ja zawsze sobie klęczę i Wam też radzę na panelu, żeby kolanami nie porobić dziur w podkładzie, nie powciskać. Zawsze to jest jakaś tam ochrona. Pamiętajcie, aby paczki z panelami nie rozpakować od razu, tylko pozostawić na 48 godzin w celu aklimatyzacji.
Mam już rozłożony i docięty pod wymiar kolejną warstwę podkładu. I teraz muszę te dwa podkłady ze sobą połączyć. Tak jak widzicie, tu już mam ten nadmiar tej folii, tej taśmy paroizolacyjnej, a tutaj mam pasek taki kleju. To znaczy, że to oderwę i tą folię po prostu równo nakleję. To jest właśnie plus tego podkładu, że odklejam i przyklejam i już mamy zabezpieczone tutaj łączenie tego podkładu. Nie musimy już tutaj nic naklejać. Jeszcze tylko taśmą paroizolacyjną tutaj w rogu dokleję tak jak tu i będę układał dalej w tamtą stronę panele. Uwaga, chwila prawdy. Zobaczymy, czy dobrze dociąłem. I będzie dobrze. Dużo cięcia było, ale się udało. Że tylko dobijakiem jeszcze dobiję. Jest, udało się. Układanie paneli już zakończyłem na podłodze. Trochę obawiałem się tutaj tych skrajnych paneli, ale wyszło fajnie, dobrze. Także jeśli będziecie trzymać się pewnych zasad, tą zasadą jest na przykład, żeby panel miał powyżej 30 cm, łączenie, tak samo jak tutaj, musi mieć przynajmniej 30 cm. Jeśli jest mniej, należy ten panel wyrzucić. Należy pamiętać o dylatacji wokół ściany, czy też tutaj w progach, by było zawsze te 8-10 mm luzu przestrzeni. I te skrajne panele, jak tutaj, muszą wynosić przynajmniej 5 cm. Ja tutaj akurat mam 5 cm, także jest, można powiedzieć, idealnie. I oczywiście o
klinach, żeby sobie zablokować, żeby ta podłoga się gdzieś jakoś nie przesuwała. No jeśli spełnicie te wszystkie wytyczne, ta podłoga powinna służyć, wydaje mi się, latami. Także zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tutaj czeka mnie jeszcze podcinanie drzwi, montaż listew przypodłogowych, jak i listew progowych. Także już teraz zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć.